Bienvenidos a Barcelona. Witam was wszystkich w Barcelonie. Aktualnie znajdujemy się w porcie, do którego zjechaliśmy dzisiaj gdzieś jakoś w nocy. Teraz jest 8 rano i lecimy na śniadanie, żeby coś zjeść, a później będziemy już kierować się do centrum Barcelony shuttle bus. A również pogoda niestety dzisiaj nie dopisuje w Barcelonie, w Hiszpanii, ponieważ jest dość ponuro i chłodno, bo jest 17 stopni Celsjusza. Ale jest ok, ponieważ miało padać, na szczęście nie pada, więc tyle dobrego. Również jak widzicie, koszulka Barcelony wleciała, klimatycznie dzisiaj. No ale tak, więc zaraz lecimy jeść, a potem już shuttle bus do centrum Barcelony i będziemy podziwiać przecudowną architekturę Gaudiego. Między innymi zobaczymy właśnie Sagrada Familia. A również co wam chciałem powiedzieć, to że właśnie jak jesteśmy na statku, tak właśnie strasznie jest śmieszne uczucie bujania tego, bo buja no statek takie duże zawsze bujają, małe też. Więc ludzie z chorobą morską mają dość problem. O, nawet se śpiewają, spoko. No ale tak, no i właśnie jak siedzieliśmy w tym teatrze przedwczoraj, właśnie ten żerandol, który tam był, to tak się chwiał, albo wieszaki właśnie w szafie się chwieją, więc takie śmieszne uczucie i ludzie to czują po prostu, więc tak jak idzie się, to tak dziwnie się czuje człowiek, no ale tak, ciekawe. No ale dobra, lecimy zaraz jeść i potem lecimy już do pięknej Barcelony. Now the bus has just dropped us off here, apparently at the city center, which is not even a city center, as we're like 6 kilometers away from the city center, maybe 4, something like that. So now we gotta walk to the metro, which is 1 kilometer walk from there. They basically dropped us 2 kilometers away from the boat. We could just see our board, our cruise. So kind of stupid. Don't recommend the bus shuttle today. So now we gotta walk to the metro and then get from the metro a couple of stops over to Park Güell, because that's our first stop for today. Taking the metro to the actual Moor Center and the place where the bus dropped us off, because that was basically just the second board, 2 kilometers, which was really basically a scam. And now we're get out of the metro line at Les Ceps, and now we're going 900 meters over to Park Güell. So see you guys there. Na terenie obiektu Park Güell. Jest to park, który powstał w 1900 do 1914 roku. Znaczy był zlecony wtedy budowa właśnie jego przez Epsiode Güell. Właśnie od niego nazwiska pochodzi nazwa tego parku. No i właśnie on był zamożnym inżynierem i przedsiębiorstwą i zlecił właśnie budowę tego parku na 15-hektarowym obszarze. Również inspiracją do tego były angielskie ogrody, które powstawały w tamtych czasach, które bardzo właśnie Güella urzekły. No i właśnie zlecił budowę właśnie tego parku Antoniemu Gaudi, ponieważ znał z nim się wcześniej już, ponieważ bardzo jego budowle właśnie Gaudiego robiły na nim ogromne wrażenie, więc zlecił mu właśnie tutaj budowę tego, więc on to zaprojektował. Miało tu właśnie powstać nawet 60 budowli, ale potem powstała 1/5 w nich, bo cóż miasto nie pozwoliło na to. No i właśnie Gaudi, próbując właśnie tutaj wybudować w ogóle ten park i zaprojektować go, chciał skomponować tak właśnie naturę z budowami ludzkimi, żeby to wszystko się ładnie łączyło i żeby człowiek pokazać, że człowiek może żyć w harmonii z naturą i budynki mogą faktycznie ulegać właśnie w harmonii z naturą, żeby to właśnie wszystko ładnie zakomponować. I w miarę mu wyszło, bo naprawdę jego budynki, architektura i ogółem cały ten park robi ogromne wrażenie. Więc jeszcze chwilę teraz przejdziemy po nim, zobaczymy piękny widok na Barcelonę i Sagradę Familię. No i parę tutaj różnych budowli, po prostu przejdziemy się po tym parku, a potem już piechotą, to jest około 2,5 km, do Sagrady Familii.
so you guys have Gaudi's house, which he lived in while there was under construction, still is, the Sagrada Familia, where he was living while he was constructing the head architect of Sagrada Familia in the time, so he lived here on this top of the Park Güell. This is a cave and there are these stones in it, okay, but again it could be everything. And those columns are representing palm trees. Some types of palm trees, when they are old. And now currently we are in Sala de las 100 Columnas, which is the place of the 100 columns, which are supposed to be kind of palm trees. That's why we have these sticking, poking out things, because they're irregular. You don't have the palm tree that are all the same. They also have 6 meters of height, and even though it's called the hallway of 100 columns, it's actually, there's only 86 of them. And also there's stalagmites kind of that are hanging out, because Gaudi, by accompanying this, he wanted to accompany it with nature, integrate it together. So he built it like kind of a cave basically. So it looks really pretty and makes a massive impression, and like is really artistic. So really nice. Gaudi's architecture and overall buildings and creations are just amazing. A teraz znajdujemy się pod budynkiem Casa Muzeum Gaudi, czyli w domie, który był zaprojektowany jako dom mieszkalny, który miał tutaj właśnie powstać dla mieszkańców właśnie Barcelony, ale w końcu projekt nie wypalił, się nie udało, ale również właśnie w tym domu tutaj Gaudi mieszkał przez rok przed swoją śmiercią, więc w 1925, bo potem umarł kolejnego roku. No i właśnie teraz jest to nazywane i podobno jest właśnie Gaudi House Museum, czyli właśnie muzeum tutaj Gaudiego. Teraz jesteśmy tutaj na dole przy tych dwóch domach, właśnie które wybudował Audi, zaprojektował. One są przecudowne, ponieważ wyglądają takie dwa małe domki z pierników. Są bardzo artystyczne, bardzo piękne, malownicze. Po prostu te okna w ogóle i te dachy po prostu robią olbrzymie wrażenie, więc bardzo ładne są to miejsce, domki. A tam właśnie na górę jest ten plac, na którym byliśmy, i tutaj takie przecudowne wejście z kolumnami, jak się tam wchodzi, więc naprawdę ten park robi olbrzymie wrażenie. So the weather isn't as nice as it was, but we're very near Sagrada Familia right now, so hopefully we'll make it there and it won't start raining too much, and then it will stop quite quickly. Let's hope so, because otherwise not nice. But yeah, almost at the Sagrada Familia, so let's continue on walking. We have like 200 meters left to it, and let's explore it. The beautiful church of Antoni Gaudi. Currently we are right underneath the Sagrada Familia, this huge giant church designed by Gaudi himself. This is the church that has been getting built for over 135 years now, from the first fundaments that were laid, and at the beginning the architect was Francisco Pablo de Veler. He wanted to project most of this church in the neo-Gothic style, neo-Gothic style. But then he got basically fired, something that didn't work out basically, so came over Gaudi,
who took the power of being the main architect of this beautiful church. And then he changed the vision totally because he wanted to incorporate different styles, basically styles that fit with God and with nature, integrating them both together as nature is the creation of God. Gaudi basically worked on this church basilic for most of his life, all of his life actually. He worked on it for 40 years and 15 years mainly on this project without the other ones because he made a lot of projects, as we saw in part 12, which was also really amazing. So basically also a huge role that plays in the building of this church is the light. Depending on how it falls down through the windows, etc., deciphers something basically. For example, when it goes from one side in the morning, it basically remarks the birth of Jesus, for example. So overall, it's a really huge building and basically makes a massive impression. Also the weather, I kind of screwed over because it's raining and it's really wet and it's not great, but you know, it's fine. It's not that bad, at least it's warm, quite warm at least. So yeah, now we're waiting for our time to go inside as they're not letting us before our time because we are entering at 2:45 and currently it's 2:10. So yeah, we gotta wait a few more minutes and then we're gonna go inside and explore this beautiful creation of Gaudi the master himself. Gaudi. As you can tell, you can see the columns here that have basically are symbolizing trees, the tree trunks and the tree branches over there basically. And also Gaudi is just a master of creating and incorporating nature with the human builds. He always incorporates basically leaves and snails basically. If there's a shell of a snail, he basically takes it and like incorporates it in his build. Like he uses nature basically. He gets inspiration from leaves, nature, trees, as you can see here, etc. And also is the master of light, as all of these mirages on the walls, these beautiful windows, colorful windows look amazing, as he knows how to incorporate light in his buildings very masterfully. But yeah, we're about to go also into the crypt and see the crypt. Basically that is also the place where Gaudi basically not died but is put to death basically. It's his tomb down there. But yeah, we're gonna go ahead and now walk around this church a little bit and then we're gonna go off and start heading in the direction of the port and take a bus to our cruise ship and get back on board. Bardzo mocny deszcz właśnie przed chwilą spadał, więc wszyscy są mokrzy, ale dostaliśmy już właśnie na metro i teraz jedziemy parę przystanków jedną linią, potem się przydamy na kolejną i jedziemy już w stronę portu i tam do naszego statku. No ale właśnie teraz idziemy kupić bilety i lecimy metrem już w stronę domu. Już po obiedzie, a również po kolacji. I teraz chwilę właśnie sobie w game room pograłem z Frankiem w Mario Kart. No a teraz lecę się przejść jeszcze chwilę, potem pójdziemy na jakiś może show. No chwilę popracuję, no i lecimy potem już spać i kolejny dzień na morzu.
propeller assembled on a gondola, the system which mooring stations and shell door crews, together with the mooring teams ashore. Routine checks and maintenance never cease. Witam Was wszystkich w kolejnym dniu na MSC Grandiosa Cruise. Aktualnie znajdujemy się na środku Morza Śródziemnomorskiego, ponieważ od wczoraj wieczoru lecimy od kierunku właśnie Barcelony, w kierunku już Afryki, do Tunezji, do LAKEY. To jest miasto, które jest zlokalizowane godzinę drogi mniej więcej od Tunisu, czyli właśnie od stolicy Tunezji. No i właśnie dzisiaj cały dzień jest na morzu właśnie. Przed chwilą też byliśmy na śniadaniu, dzisiaj trochę później, bo po 9, ponieważ później wstaliśmy. Zaraz jest na siłownię, ponieważ nie zdążyłem wcześniej. Również potem po śniadaniu poszliśmy na taki briefing, taką historię statku. Podoficer nam opowiadał, jak właśnie jaka to rodzina założyła, taka włoska, ten statek, w ogóle tą firmę całą, bo to jest sieć statków, mają ich ponad chyba 40 i nie tylko, więc to jest wielka organizacja. No i jak działają te mechanizmy, wiatraki, w sensie engines, silniki itd. No ale tak, no i właśnie też jak tam szliśmy, to właśnie przeszliśmy przez kasyno, czego nie wiedziałem, że to jest kasyno, a jest takie olbrzymie, bardzo ładne, luxurious casino tutaj na tym statku, więc po prostu ten statek ma wszystko. Również ten statek jest bardzo młody, ponieważ ma zaledwie 4 lata i parę miesięcy, ponieważ powstał w 2020 roku. No i tak, a plus na początku był też mało używany, bo był COVID, więc to tak poza tym. No ale tak, niedługo kończy 5 lat i właśnie co 5 lat on jest tak generalnie sprzątany, ponieważ w Malcie jest wyciągany właśnie z wody i go potem tam remontują delikatnie, czy tam sprawdzają, czy wszystko działa i sprzątają generalnie, bo tak to cały czas jest w obiegu. Na przykład zimy, jak są w Europie zimy, to on spędza je w latynosskiej Europie, czyli w Ameryce Południowej, tam mniej więcej przy wybrzeżach Brazylii, Rio de Janeiro i nie tylko. No i tak to wygląda. Również co chciałem powiedzieć, to że jest ten statek zarejestrowany w Malcie. Wiadomo dlaczego, ponieważ tam jest najtańsza żałoga kabotażowa, żegluga kabotażowa, to znaczy, ponieważ tam są najtańsze podatki i po prostu się opłaca. Inne są przepisy, które bardziej jakby są korzystniejsze dla takiej organizacji, w ogóle dla zarejestrowania statku. Cypr też kiedyś był takim, ale teraz głównie właśnie w Europie jest Malta. No i właśnie zaraz lecę na siłownię. Dzisiaj cały dzień spędzamy tutaj na statku, więc pójdziemy na jakieś baseny i do zobaczenia później gdzieś tutaj na statku. Właśnie cały dzień sobie byliśmy nad basenem, widzicie za mną. Teraz zaraz lecę z Frankiem na Jeżeli, które są po drugiej stronie, które wam nagram, bo wziąłem już GoPro z pokoju. Dlatego bo się zaraz zamykają, więc zaraz lecimy szybko na nie. Ale to po prostu dzisiaj cały dzień taki lazy day. Siedzimy sobie nad ciepłym basenem tutaj, z pięknym widokiem morza obok. No jak widzicie, jest masa ludzi, strasznie wszystkie leżaki pozajmowane, więc dużo tego ludzi tutaj, kolejki wszędzie dosłownie, do wszystkich barów czy restauracji. Now we are over at the aqua park area, which has these 3 different slides. There's one for single person without this, and then you got 2 slides with these pontons. So now we're going on one of them and taking the ponton with us. And let's go down the slide together. It's really funny to go on slides, and also this aqua park is a really nice place over here on this cruise. Right now
it's dessert time. It's a baked Alaska cake with ice cream in the middle. That's what it was called. It looks interesting, so we're gonna try it, so bon appetit. Also there, as I mentioned before, we spent the whole day at sea. So basically we spent most of it at the pool. Also I got a bit of a tan, so that's nice. But yeah, tomorrow will be much more interesting because tomorrow we're going off to the land, to Tunisia. So we're gonna see a little bit of Africa. So see you guys tomorrow, because today probably nothing much will happen more. We'll go to a show, like we did before. And that's how our day is probably gonna end today. I am really happy. The senior officers and officers of MSC, Grandiosa! Znajdujemy się już w środku teatru i czekamy na rozpoczęcie właśnie show Moondance o godzinie 21:15. Więc za chwilę, za jakieś 4 minuty się zacznie. Good evening, guten Abend, bonsoir, buenas noches, buonasera! And I'm feeling good. Final curtain with all. Ladies and gentlemen, and Mark Moondance! Now we are waiting for the silent disco to start today in the area of the gallery that always has these parties. Pretty much every day there's little discos. So tonight is silent disco, so really nice. Finishing my strawberry mocktail, and then I'm gonna go over there and wait until it starts because it's supposed to start in around 10 minutes. So we're gonna dance in the silence, the silence because there are headphones which are gonna be blasting out some music. So yeah, let's see what it's all about. Zrobię parę kilometrów, pewnie za 4. Bardzo dzisiaj jest również bardzo wiecznie, wiaterek dość mocno wieje, ale no biegamy tu sobie chwilkę właśnie tutaj w porcie już w Tunezji. No i sobie chwilę pobiegamy, potem lecimy na śniadanie i potem już właśnie do miasta, czy już na ląd. Znajdujemy się już w Tunezji, właśnie wyszliśmy z naszego statku, który jest tam, MSC Grandiosa. No i teraz właśnie kierujemy się w stronę miasta, ponieważ mimo iż tu jest dużo taksówek, jakichś autobusów, to straszne, koszmarne pieniądze chcą, po prostu zrywają turystów. 50 euro za 4 osoby, co jest dosłownie do miasta 10 km, a zatem przejdziemy się kawałek do głównej i stamtąd będziemy próbowali coś właśnie złapać już do miasta, więc miejmy nadzieję, że się zobaczymy niedługo właśnie w mieście, już w stolicy Tunezji, Tunisie. Just took a taxi over here to the center of Tunis. As I said before, it's much better to take taxis not straight from the port or the airport, for example, because they're much more expensive, as they wanted a taxi for 4 people 50 euros, while we walked only 30 meters away from the port and the taxi costed 10 euros, which is a huge difference, so it's much better to walk a tiny bit and get a much cheaper ride. And also, yeah, we're here in the center. This is the more new center. As you can see, there's also that clock tower over there, but now we're walking in the direction of Medina and the more older towns, so see you guys there.
pod wejściem do Mediny. To jest właśnie stary arabski rynek. W ogóle miasto Tunis jest bardzo ważnym miastem tutaj w Tunezji. Poza tym w ogóle Tunezja i Tunis przechodzili z rąk różnych. Z założycielami byli Fenicjanie, właśnie tutaj potem przeszło to miasto i te rejony pod panowanie Kartaginy, ale potem jak ona została zniszczona przez Imperium Rzymskie, przeszło już później pod panowanie osmańskie, tureckie i właśnie wtedy właśnie ta Medina powstała, właśnie od czasów tureckich, arabskich, kiedy tu się osiedlali Arabowie. No i właśnie do dzisiaj tu stoi, potem jeszcze po Osmanach i po Turkach Tunezja i Tunis właśnie był pod panowaniem francuskim, więc stąd właśnie niektóre właśnie tutaj dzielnice przypominają takie ala francuskie, takie bardziej europejskie, nowsze miasto, tam jest już starsze. No i od 1956 roku już Tunis i Tunezja są już niepodległym państwem i to jest niepodległa stolica właśnie Tunezji. Więc teraz lecimy tam już pod Medinę, zobaczymy parę meczetów, przejdziemy się wąskimi uliczkami, no i poeksplorujemy właśnie to stare miasto. Teraz właśnie znajdujemy się w jednej z uliczek wąskich straganików, sklepików i właśnie na terenie tej Mediny. Jak widzicie, jest mnóstwo tutaj ludzi, trzeba uważać na kieszonkowców, więc warto właśnie trzymać swoje plecaki czy torby na zamknięciu przed sobą, co czas widzieć je, żeby nikt was nie okradł. No ale bardzo fajnie to wygląda, bardzo tak ładnie, estetyk, jak to się mówi, bo jest to właśnie tak starodawnie, tak straganik sad. We are located right next to the Medina Mosque. It's a mosque that dates back to the 8th century. It is also located in the center of the Medina, in the heart of the Medina, as all the narrow streets and the labyrinths spread out from it. It's also not accessible for tourists, the inside, only for religious Muslims. And also it serves as an educational, Islamist educational institution right here. But yeah, this is the mosque from the outside, as you can see. It also, you can get easily lost in all these streets, as I almost got lost 2 times. But yeah, after we will walk around a little bit more around the Medina and then start heading back to the center and get a taxi back to our ship. And right now we are located at the Plaque de Governmenta, which is like a government place, government square over here. As you can see, big building over there, a lot of flags and this beautiful square. There are more government buildings because there's police and other different soldiers, etc. that are like checking out whoever comes in, comes out, etc. So that's how it looks over here. But yeah, we're gonna walk around this square. And then we're going back to Medina because we gotta get back through the Medina place, back to the taxi place and the center to get a taxi back to the cruise. And now we're heading back to the center to get a taxi back on our ship, back on our cruise. As you can see now, we're walking through some streets that are less touristy, less narrow, more local, so it's much more peaceful and quiet. But yeah, we're going back now, very tired after the whole day here in Tunis, in the capital of Tunisia. So yeah, we bought some magnets, some other stuff, but everybody is tired because it's super hot, so now we're going back on the ship to chill by the pool and just rest today. A teraz właśnie w kierunku stacji, tam gdzie taksówkę złapiemy na port, przechodzimy się już właśnie po takim bardziej prawdziwym centrum nieturystycznym właśnie Tunisu. Jak widzicie, jest dużo sprzedających lokalnych sklepików, markecików, restauracji czy innych takich małych, po prostu ten jedzonko i nie tylko, więc tak to tutaj właśnie wygląda. Dość chaotycznie, gęsto i trzeba uważać na kieszonkowców na przykład i w ogóle, żeby auto ci nie przejechało.
Tunezję, opuszczamy właśnie La Goulette, opuszczamy Afrykę, ponieważ już właśnie wróciliśmy z portu, który już zostawiliśmy oddał w tyle i kierujemy się teraz już na środek morza, na Morze Śródziemnomorskie, na którym już w sumie jesteśmy. No i kierujemy się w kierunku właśnie Palermo, już Sycylii, już Włoch, więc wracamy z powrotem do Europy, więc jutro tam się właśnie zobaczymy, ale teraz lecimy na kolację, na dyner do tej restauracji, do której zawsze mamy właśnie dyner. No i potem jeszcze pewnie pójdziemy do teatru i tak jak już ten dzisiaj dzień zleciał i zleci. No ale teraz lecimy na kolację, a Was widzę już jutro we Włoszech.